kilka osób widzącego bydlaka pod sufitem zadało mi jedno konkretne pytanie. Ile to wszystko mogło kosztować? Patrząc na 220 cm wałek, spawanie i malowanie proszkowe, można pomyśleć, że to sprzęt za grube siano, aczkolwiek tak nie jest. Nie trzeba mieć ani własnej spawarki, ani umiejętności, ani pomieszczenia do jakiegoś malowania, sprayowania, by coś takiego zbudować. Ja mieszkam w bloku, a większość tych operacji zleciłem firmom zewnętrznym. Policzyłem każdą złotówkę i dzisiaj przedstawię Wam koszty, bo kwota końcowa zwala z nóg swoją niskością. Zostańcie proszę do końca, żeby zobaczyć, czy opłaca się bawić w samoróby, czy lepiej pójść kupić gotowca ze sklepu. Zacznijmy od serca tego drążka, czyli stali. Nie jest to zwykła rura grubościenna, chociaż po czasie myślę, że i tak by wytrzymała, byłaby lżejsza, ale ja zdecydowałem się na pełny wałek ze stali w gatunku S355, która jest mocniejsza od zwyklaka S235. Wałek wraz z dostawą pod same drzwi kosztował mnie dokładnie 150 zł. Przezwykle to koszt drugiego wałka ogólnie. Materiał już miałem, więc później trzeba było to pospawać. Jak wspominałem, nie mam spawarki. Zawiozłem to do spawacza. Spawacz pospawał mi to za 150 zł na drugi dzień, a więc fajnie. Jak już miałem pospawane wszystko, kolejnym etapem było malowanie. Surowa stal rdzewieje i ślizga się w dłoniach. Malować sprayem nie chciałem, bo to efekt był do bani, by śmierdziało w całym pokoju i długo by się wietrzyło. Też nie mam gdzie tego malować, więc w lakierni proszkowej za 8 dyszek elegancko to pomalowali, fajną ma strukturkę, no i bardzo ładnie to wygląda. Do tego dochodzą elementy montażowe, wycięte laserem, brakujących kości, które montuję na dole. Do zamontowania dolnych zastrzałów, na zacięcie laserem 3 dyszki. No i teraz uwaga, jest haczyk, o którym muszę powiedzieć. W moim kosztorysie mam 2 pozycje na 0. Są to tulejki, które wkładałem do profili oraz te kości, które sam sobie frezowałem. Wykonałem to wszystko samodzielnie na tokarce i frezarce CNC. Traktuję to jako wkład własny i czasu nie doliczam do wydanej gotówki. Gdybyście chcieli to zlecić na zewnątrz, pewnie kosztowałoby to parę dyszek, ale nie ma co się oszukiwać. Każdy z nas ma gdzieś znajomego. Czy to byście mieli za darmo albo za flaszeczkę, albo coś innego byście mieli za flaszeczkę. Podpory miałem z drążka, który kupiłem 3 lata temu, a więc wartość wliczam na 0, bo już to miałem. A więc czas na wielkie podsumowanie. 150 zł wałek, fit 35, 150 zł spawanie, 80 zł malowanie, 30 zł cięcie laserem. Daje nam to kwotę 410 zł za 220 cm drążek. Idealnie dopasowany do mojego pokoju. Czego chcieć więcej? Dla porównania sprawdziłem oferty firm, które robią takie konstrukcje na zamówienie. No i ceny zaczynają się od 400 zł za drążki międzyścienne, ale o długości 180 cm. Czy było warto? Moim zdaniem absolutnie tak. Mam satysfakcję, mam sprzęt dopasowany do moich potrzeb, idealnie do mojego pokoju. Pytanie, co Wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Czy wolelibyście wydać 400 i troszkę pokombinować, żeby zrobić sobie taki drążek, czy jednak wolicie iść do sklepu, zapłacić za gotowca i sobie od razu go zanotować. Dzięki za oglądanie. Na razie.